Głucho wszędzie, cicho wszędzie. Co tu w kontenerze będzie? Właściwie Co było. Co było? Tak, porządki trwają, kontener musi wyjechać w nienagadnym stanie, natomiast co było? Kopareczki. Kopareczki. Marki Lovol. Kopareczki marki Lovol. Te mini kopareczki. Mini kopareczki, tak jest. Małe. Jaki model? FR20. FR20. Mamy 18 w ofercie. Mamy 18, ale to już mamy poprawiony. W zasadzie można powiedzieć, że to już jest za model 18. To mamy poprawiony model 18 z troszeczkę przebudowaną kabiną. Jest bardziej komfortowa. Możemy akurat sobie tutaj spojrzeć do otwartej. Czekaj, ja mamy. Poprawię się i spróbuję się umieścić. No powiem tobie. Nie jest źle, nawet bym powiedział, że jest bardzo dobrze. Ja mam 180 cm wzrostu. Nie będę mówił wagi, bo to nie jest istotne. Natomiast jak najbardziej to jest, widzę też, jest komforcik, możliwość przy ładnej pracy. pogodzie bardzo przydatny. Wiesz, to nawet tak przy ładnej pogodzie, ale też no, rozmawiamy z firmami, które używają i faktycznie tutaj konieczność czasami bardzo precyzyjnego podejścia łyżką koparki, czyli czasami ten operator musi się delikatnie wychylić, zobaczyć co robi. To jest jak najbardziej na plus. Ergonomia, nie mam uwag. Jest fotel, jest regulacja, no czego chcieć więcej, tak? Kopareczka naprawdę jak najbardziej prima sort. A co my tutaj mamy? To będzie radyjko chyba. Radyjko, no jest to radyjko. Z tego co wiem jest z Bluetoothem, tak? Można odbierać połączenia, czyli operator pracuje, szef dzwoni, przyspiesz pracę i jedziemy trochę szybciej. Nie, ale naprawdę sprzęt jak na tak kompaktową, małą ładowarkę sprzęt, wyposażenie tak naprawdę tej ładowarki, koparki oczywiście, super. Powiem szczerze, bo zamkniemy, co by nam tu nie naleciało. Przytrzymam tobie drzwi. Czyli tak naprawdę kolejny etap, sprawdzenie tego w polu. Ale co my tu jeszcze mamy? Mamy kabiny, które przyjechały razem w tym samym kontenerze, co... Ale nasze... że to się tak psują, że musimy mieć nowe? Nie, absolutnie. Absolutnie. Nie, oczywiście, że tak. Kabiny się nie psują, kabiny są formą doposażenia sprzętu. Tak. Traktowane są, można to powiedzieć, jako części zamienne, więc zamienna. to też musimy mieć u nas, nazwijmy to na stanie magazynowym, po to, żeby ewentualnie, jeżeli zdarzały się takie przypadki, kabina podczas pracy uległa uszkodzeniu, musimy ją wtedy wymienić. Kabina jest też elementem bezpieczeństwa operatora, więc to nie może być tam klepane, naprawiane, to się wymienia. Także to jak najbardziej w ofercie też mamy. To nie jest tak, że to się psuje, tylko to jest właśnie po to, żeby zabezpieczyć tutaj interesy naszych docelowych klientów, którzy zdecydują się i zdecydowali się na zakup tego typu koparki. Będziesz kopał? Będę próbował na pewno. Bo będzie na pewno taka możliwość, będzie testowanie. Będą z tego filmy, więc to też jak najbardziej informacja dla Was, żeby śledzić, sprawdzać i ewentualnie oglądać to, co powstanie już z tym modelem 20, bo z 18 to już było, tak? Już mieliśmy takie filmy, nie tylko z 18, te większe też jak najbardziej były. Jak zauważyłeś, troszeczkę, chociaż nie za dużo problemów przysporzyło naszemu operatorowi dostanie się do tych koparek. Jest to prawda. Widziałeś, jak to było spakowane, ciaśniutko. No jednak logistyka i konieczność ograniczenia kosztów do minimum powoduje, że to wszystko jest spakowane bardzo na styk, ale na tym to polega. To nie ma się przemieszczać w kontenerze, to ma być maksymalnie spakowane, ta przestrzeń, za którą płacimy, maksymalnie wykorzystana. Rysiu musiał się bardzo nagimnastykować, żeby dostać się do środka, bo będzie można zobaczyć, jak wchodził górą na przykład, bądź przeciskał się przez przednią szybę. Ja Rysia znam już jakiś czas, wiem, że Rysiu to jest świetny operator, ale że on ma takie ekwilibrystyczne umiejętności. Tego nie wiedziałem, ale faktycznie dzisiaj poszło mu bardzo dobrze. Tak naprawdę w tryminga ogarnął temat. No jednak, co dobry operator, to dobry operator. Prawda. Podzespoły, części zamienne to jest na stanie, wiadomo, musi być, bo różne rzeczy się zdarzają, my to musimy mieć w ofercie, ale nie tylko. W takich kontenerach bardzo często razem z maszynami, takimi jak te koparki czy ciągniki, przyjeżdżają do nas części zamienne, bądź tylko części zamienne, bo takie dostawy też mają już miejsce. Czy wiesz, ile części zamiennych ogólnie do marki Weichai, Lovol, Arbos mamy w chwili obecnej na stanie magazynowym firmy Korbanek?
Mamy ich za 6 milionów złotych. Dokładnie tak. Za 6 milionów złotych mamy już tych części. Tak naprawdę to będzie już tylko rosło. Dlaczego? Dlatego, że populacja ciągników rośnie, dlatego, że firma Korbanek jest Europejskim Centrum Dystrybucji Części. Mamy pod sobą sporo państw, które kupują od nas części, nie muszą tego robić bezpośrednio u producenta. To jest wartość dodana, a tylko w ramach ciekawostki powiem, że inne kraje, które nie muszą od nas kupować, kupują od naszej firmy, a to tylko świadczy dobrze o nas. A czy wiesz, jakie kraje obsługujemy, jeżeli chodzi o części zamienne? Coś posłyszałem. Słyszałem, że jest to Litwa, Łotwa, Estonia, Bułgaria, Rumunia, Czechy, Słowacja i Węgry. Tak jest, ale tak jak wspominaliśmy, nie tylko, bo kupują od nas Francuzi, kupują od nas Niemcy, kupują od nas Irlandczycy. Ostatnio mieliśmy taką transakcję z Irlandią. Żaden problem. Dzwonią, piszą, mamy towar, wysyłamy, ten towar po kilku dniach jest u nich. Także to tylko świadczy o tym, że bardzo mocno przygotowujemy się do tego, żeby obsługiwać coraz większą ilość klientów, którzy zdecydowali się na zakup takiej właśnie koparki, albo większej koparki, albo ciągnika Aupax Arbos. To działa logistyka części, zaopatrzenie w części. Zresztą miałeś okazję być w moim dziale, zanim Tak tutaj udało się Tobie przejść do działu produkt menadżera. Troszeczkę od tyłu wiem, jak to wygląda. Także wiesz, jak to działa, wiesz, jak potrafią być potężne te transporty, jak szybko trzeba działać, żeby te części wypakować, skatalogować, przyjąć na stan, położyć na półce magazynowej. Ostatnio na inwenturze miałem okazję liczyć u nas części, których jest u nas około 35-40 tysięcy. Jest tego naprawdę dużo, tak? Wartościowo i ilościowo. I to cały czas będzie się zwiększać. Dlaczego? Dlatego, że coraz więcej tych ciągników czy koparek sprzedajemy. Wiadomo, części są bardzo potrzebne, one muszą być. I te 40 tysięcy byłem w stanie przeliczyć przez 5 dni. Ja powiem tak, 5 dni liczyłeś 40 tysięcy i teraz mogę się założyć, że wiem, dlaczego dostałeś awans, jesteś jako produkt manager, bo przeliczyć to naprawdę było wyzwanie. Poza tym wnętrzem, które jest naprawdę komfortowe, ergonomiczne, z dodatkowym doposażeniem, wyposażeniem Bluetooth, radio, połączenie z telefonem. Widzicie, to jest to, o czym my powtarzamy wielokrotnie i będziemy o tym mówić. Strona chińska słucha tego, co się mówi, wyciąga z tego pozytywne wnioski. Takim właśnie pozytywnym wnioskiem jest wlew paliwa, który w tej wersji 18, on był trochę niefortunny, tak? On wymagał trochę większego skupienia, żeby zatankować taką właśnie koparkę. Natomiast tutaj mamy już ten wlew idealnie na zewnątrz. Możemy dokonać tankowania, nie bojąc się, że coś gdzieś wleci, zniszczy, nie będzie do końca tak, jak powinno być. Także prosta rzecz, a jednak udało się to bardzo szybko zmodyfikować. Nowa dostawa, sporo koparek, ale właściwie po co my je zamawiamy? Łukasz. Zamówiliśmy je z tego względu, że sprzedały się już poprzednie dostawy, a klienci chcieliby mieć możliwość kupna. Czyli możemy powiedzieć, że to jest tak naprawdę rozwinięcie i uzupełnienie tego, co mamy na stanie magazynowym. Dokładnie. A to też bardzo dobrze świadczy o samym produkcie, który przypadł do gustu naszym klientom, daje radę. Czemu to przyjeżdża bez osprzętu? Dobre pytanie. Przyjeżdża bez, ponieważ u nas w serwisie po przyjeździe maszyny jest mocowany zaczep Linhoffa. MS01. Dokładnie. MS01. Co to daje klientowi? Dużą funkcjonalność. Możliwość podłączenia różnych sprzętów pod ramię. Czyli możemy powiedzieć wprost, że oferujemy bardzo dobrą maszynę, funkcjonalną, która już się sprawdziła i tak naprawdę dajemy możliwość wyboru naszym klientom, jaki osprzęt, skąd mogą wziąć, podłączyć do tej maszyny. Wartość dodana. Wartość dodana.